podstawił mi pod nos 500 tysięcy i mówi: masz tu 500 tysięcy, uderz mnie. Zapraszamy na trening. Damy czadu dzisiaj. Kolejna opowieść, spowiedź mistrza. Dzisiaj będzie ciekawie. Gościu mi dawał 500 tysięcy, żeby go uderzyć. Chciał dostać w ryja. I to jest hit. Tylko te 500 tysięcy to było stare 500 tysięcy, czyli przed przewalutowaniem. Wtedy milion został zmieniony na 100 zł. Tylko sobie wyobraźcie, że po tej przemianie to litr paliwa kosztował złoty z groszem. Czyli te 500 tysięcy to mogło być warte, no też może z 300. Ale opowiem od początku. Robiłem wtedy z takim kolegą kawał chłopa, szeroki, kwadratowy, bardziej szeroki jak wysoki, ze 120, może i 130 kg. On był starszy ode mnie, tam z 10, paręnaście lat. Ja wtedy miałem 20 parę lat. No i też troszkę go tak uczyłem, trenowałem. No, musimy go jakoś nazwać. Powiedzmy, że nazywa się Marian. To imię by najlepiej do niego pasowało. No i bo tak zawsze jak opowiadam o kimś, to zawsze jakie wspomnienia mam. Napiszę go, żeby go tak troszkę opisać, jaki był. Może był takim troszkę centusiem, bo pamiętam takie historie. Pamiętam koniec już w knajpie, wszyscy wychodzą. Gościu przychodzi do szatni, on wydaje wszystko. My kiedyś trzymaliśmy i szatnie, i bilety, także kiedyś to się zarabiało troszkę na tych bramkach. No i mówi do niego: a pan mi tutaj za szatnię nie zapłacił. A on mówi: ty kurde gnoju, to jest coś tam centusiu. I mi tak wyciągnął z kieszeni, wtedy jeszcze były tylko papierowe pieniążki, nie mieliśmy wtedy metalowych. Albo dziesiątki, 20. I on mu tak wrzucił te pieniądze: a masz ty. Ja się go pytam, mówi: czemu mu nic nie powiedziałeś? On mówi: ale frajer, mówi, tam były 2000, nie? Pomiędzy tymi drobniakami, nie? No to 1000 wtedy był, nie wiem, no na dzisiaj może 30 zł, może i więcej, nie? I drugie takie zdarzenie śmieszne, mówi: słuchaj, jest lokal fajny. Jedziemy do lokalu. Mówi: tam, mówi, jest promocja w środę i dają, mówi, jajka sadzone, 2 jajka sadzone, ziemniaki, surówkę z ogórków ze śmietaną. To tak gdzieś na dzisiejsze, bo to gdzieś w kosztach, bo powiedzmy za 5 zł. Dobra, mówi: jadę z tobą, nie? Nie miałem co robić, pojechaliśmy. On mówi: ja wezmę 4. Ja mówię: zwariowałeś. Dobra, ja wezmę 3. Ja mówię: nie, ja wezmę 1. Mówi: nie, no co ty. No dobra, żeby mi głupio nie było, wziąłem 2. Kelner na nas tak krzywo patrzył i on to wszystko zjadł. Później się go pytam po jakimś czasie: co tam, jeździsz do tego lokalu? On mówi: nie, bo limity wprowadzili. No ale dobra. Tam było coś takiego, że w tym lokalu taki jakiś jego kolega przyjeżdżał. Nie wiem, co to za typ, też jakiś dziwny. Wyglądał mi takiego albo jakiś mówi biznesmen upadły, może jakiś kurwa były milicjant, nie wiadomo co, jakiś gangster. Chodził i ja mówię: kto to jest? A on mówi: a to mój taki stary znajomy. No ale ja oczywiście, wiecie, jak w tym środowisku, ja się nie pytam, nie wiem, nie interesuje mnie to, ich przeszłość, przyszłość. Tak to bywa w tym środowisku, że ludzie przychodzą, są na parę lat, później na parę lat znikają, znowu się gdzieś pojawiają. No nieważne, i ten gościu się mówi tak: ty Marian, a to jest twój nauczyciel, twój trener? A on mówi: tak. No on się tak śmiał z tego i chodził się cały czas ze mnie śmiał. Cały czas i tak palcem mnie pokazał, mówi: nie, no Marian, mówi: co ty, to jest twój trener, nie. No cały czas się ze mnie nabijał. I mnie się pytał: co, taki dobry jesteś? Ja mówię: no daję sobie radę, nie? I on nie mógł mnie sprowokować, albo tak chodził i się ciągle co mnie widział, przechodził, to się śmiał, nie? Albo się z niego śmiał. No i w końcu nie mógł wytrzymać, przyniósł, podstawił mi pod nos 500 tysięcy i mówi: masz tu 500 tysięcy, uderz mnie. Mówi: uderz mnie. Ja mówię: kurde, może jakiś bokser, może coś. Mówi: no świr, nie? Świr. Albo świr. A on mówi: no co, nie rozumiesz? Zapierdol mi. Ja mówię: może bokser. Ja mówię: to muszę zrobić tak, psychologicznie. Muszę go najpierw wyprowadzić z równowagi, sprowokować, żeby podniósł ręce do góry. I ja mówię: co ty, ja jestem jakaś dziwka, żebyś ty mi za pieniądze wszystko, że ja będę robił, co ty chcesz? I tak zacząłem machać rękami, on podniósł ręce i w tym momencie dostał na wątrobę. Z lewej, no bo pod prawą rękę, nie? Dostał, od razu poprawiłem szpicoka na dół z nogi
Jeszcze raz z ręki, jeszcze raz chciałem z nogi, ale on już padał. Jeszcze się nawet wywróciłem, bo tam takie wykładziny były. To się potknąłem, ale wstałem, ale on już się tarzał w lewo, w prawo, jęczał. Dzwońcie po pogotowie, bo wątroba mu pękła, nie? Ja te pieniądze wziąłem, mówię, a teraz zeżresz te pieniądze. Ja jestem, kurde, twoją dziwką płatną, nie? I mu wepchałem, on to wypluł. Marian od razu do kieszeni zawinął. No dobra, w końcu doszedł do siebie. I tak doszedł i tak mówi do mnie, stanął naprzeciw mnie i mówi, dobry jesteś. Mówi, a ty, Marian, masz przejebane. I nie wiem, o co to chodziło, czy jakiś zakład, czy co. Dotąd się nie dowiedziałem, ale wiem, że Marian uciekł na salę i się śmiał z niego strasznie. No, ale już później się mnie nie czepiał. No, taka to opowieść. Także dziękuję, myślę, że pozytywna na niedzielę. Także z Bogiem, trzymajcie się.